Dzień dobry, witajcie w kolejnym chińskim ekonomicznym przeglądzie z Łukaszem Kobierskim. W dzisiejszym odcinku chińska spółka kolejowa pod lupą Unii Europejskiej. Wyciek tajnych dokumentów chińskiego przedsiębiorstwa zajmującego się szpiegostwem cyfrowym. Chiny na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Na koniec spotkanie szefów MSZ Polski i Chin. Zapraszamy. Dzień dobry. Mamy niedzielę, godzinę 9. Z tej strony Mateusz Lech oraz Łukasz Kobierski. Witam Cię serdecznie. Nie widzieliśmy się 2 tygodnie, bo nagrywamy na przemian. Tak jest, witam Mateusz. Fajnie, że znowu się widzimy. Witam słuchaczy. Tak jest. Słuchajcie, dziękujemy, że jesteście, dziękujemy, że komentujecie, bierzecie udział w różnych naszych konkursach. Przypominam, od wczoraj wieczorem zaczęliśmy rozdawać kubki dla naszych patronów i wspierających. Masz, Łukasz, możesz zobaczyć, jaki tu kubeczek wysyłamy. A sam wezmę udział w konkursie. Oczywiście, jeżeli jesteś partnerem wspierającym, to zapraszamy, a jak nie, no to zapraszamy, żebyś został wspierającym, ale jesteś współgospodarzem, więc to nawet chyba wyżej. Zasady są proste, jeżeli ktoś nie oglądał wczorajszego wieczornego Jaruski. Podajemy dwuczłonowe hasło. Łukasz zaraz wymyśli jedno słowo, ja na koniec odcinka wymyślę drugie. Trzeba będzie dwuczłonowe hasło wysłać na maila konkurs Kremlinki, podając swoje dane kontaktowe, hasło i zgody na przetwarzanie Waszych danych, bo niestety mamy RODO. Pełen regulamin będzie w opisie pod odcinkiem, żeby sobie to zweryfikować. No i kto pierwszy, ten lepszy, dostanie od nas kubeczek i niespodzianki w kubeczku. No i tyle, więc zapiszcie sobie konkurs Kremlinki @gmail.com. A Łukaszu, ja Ciebie proszę o jakieś słowo. To może terakota. Terakota, okej. Jak terakotowa armia. Dobrze. Zapisujcie, drodzy widzowie, terakota, a my przechodzimy do odcinka i zacznijmy od pytań, gdyż tak jak co tydzień pod Twoimi odcinkami pojawiają się pytania. Ty często odpowiadasz na nie, ale nie wszyscy widzowie widzieli, więc ja Ci je ponownie zadam. Czy prawdą jest, że USA zabroniły chińskim studentom studiowania kierunków ścisłych, na przykład fizyka, elektronika i tym podobne? Czy w związku z tym władze amerykańskie wydalają chińskich studentów? No tak, to jest złożony problem. To nie jest tak, że na wszystkich uniwersytetach jest to zabronione. Coraz częściej się pojawia. Widziałem, że na Florydzie na niektórych uniwersytetach podejmowane są działania, że troszkę może zmniejszyć tą liczbę chińskich studentów, ale to mówię, to jest punktowe działania. Chińskie władze ostatnio zaczęły do amerykańskich mówić, że są problemy wizowe dla chińskich studentów, więc to jest robione może bardziej w tą stronę, że ktoś przyjeżdża z Chin i potem okazuje się, że nie jest wpuszczony do Stanów Zjednoczonych. Albo wizy są nieprzedłużane, albo z jakichś powodów nie trzeba. Czy nie ma twardego zakazu, jest takie zmiękczenie, ale jednak coś się dzieje takiego. Tak, coś się dzieje. Zresztą z takich ciekawostek albo z takich moich podróży, akurat jak byłem w Nowym Jorku, to było 2 lata temu, byłem na zakończeniu studiów tam jednego mojego znajomego. On skończył studia inżynierskie i tam... Chiński znajomy, czy... Nie, Polako-Amerykanin. Aha, okay. Tak, także no już urodził się w Stanach i mieszkał w Stanach. Ja po prostu byłem tam u jego rodziny, mieszkałem przez jakiś czas i byliśmy, akurat był ten czas, że kiedy on miał właśnie graduation, czyli zakończenie roku i wręczenie dyplomów, i że to były studia inżynierskie, to mogłem różnych kierunków, matematyka, informatyka, bardzo różne, generalnie nauki ścisłe,
to mogłem zobaczyć przekrój studentów, z jakich tam są, powiedzmy, krajów, tak jak wyglądali. Tak. No to Azja to zdecydowanie przodowała. Mhm. Czym jakby, powiedzmy, te trudniejsze kierunki, czy informatyka, czy jakaś ekonometria, no to tam zdecydowanie było więcej Chińczyków lub generalnie Azjatów, tak? Mhm. Także oni przyjeżdżają do Stanów i kształcą się. Zresztą no, większość z tych młodych Chińczyków chciałoby studiować za granicą. No, nie jest to tanie, trzeba mieć oczywiście masę pieniędzy, tak, na taką Tak. studia. Ale powoli jest też, powiedzmy, trend spadkowy w tym przypadku ze względu na pogarszające się relacje amerykańsko-chińskie. Okej, a to ja dopytam. Ci Chińczycy, którzy wyjeżdżają, większość wraca, czy większość zostaje? Z czego co widzę, to większość zostaje, tak, ale jeszcze, żeby zdobyć jakiś know-how więcej, tak, już zaadaptować, zobaczyć jak się pracuje, no a potem coraz częściej widzę trend takich wracania, dlatego że stawki, które są przeznaczone dla inżynierów, są wyższe niż amerykańskie. To jest sposób przyciągania, są w ogóle chińskie specjalne programy przyciągania tych młodych talentów, którzy kończyli studia i za granicą, czy też w Chinach, tak? Po prostu chodzi o to, żeby zebrać jak najlepsze osoby. No może kiedyś też właśnie jakiś taki odcinek możemy zrobić i pogadać na ten temat, jakie były te programy chińskie. Dobrze, to ja w tym momencie zakończę ten temat. Zadam kolejne pytanie. Jak obecnie wygląda przedstawienie postaci i dorobku Mao? Czy stało się już to wyłącznie elementem tradycji historycznej, czy może jest wciąż wykorzystywany w codziennym przekazie propagandowym? No, zdecydowanie cały czas jest wykorzystywany i wizerunek, i jego historia. Według aktualnej historii Chin, bo ona się tam zmienia co parę lat, to stwierdzono aktualnie jest, że 70% rzeczy zrobił dobrze, 30% źle. Także, ale generalnie dobrze, bo dzięki niemu powstała Chińska Republika Ludowa i on jest, powiedzmy, jednym z głównych założycieli. Także jest to wspominane. Zresztą jak czyta się gazety partyjne, to w tych gazetach też często jest mało wspominany, że tam te jego myśli, jego różne przemyślenia, zasady, które on tam wprowadzał, no to są wspominane. Tak? No, także to nie jest tak, że to jest jakaś postać, powiedzmy, historyczna i już nie ma znaczenia. Okej. Wydaje się, że rozmawialiśmy dosłownie przed nagraniem i Łukasz powiedział, no ale sąsiad już na szczęście przestał wiercić, no i niestety nie jest tak. Przypomniało mu się znowu. Przypomniało mu się, za co przepraszamy. Będę starał się tutaj wyłączać dźwięk, jak nie będę mówił. No ale ty będziesz mówił cały dzień dzisiaj, więc wiesz. Dobra, to kolejne pytanie. A kobiety, czy mogą wstępować do partii, gdyż nie za bardzo się widzi te kobiety? Oczywiście kobiety mogą wstępować do partii, to nie ma żadnych problemów, tylko że to jest chyba tak jak na całym świecie, czy nawet jak w Polsce spojrzymy, że tych pań w polityce jest zdecydowanie mniej, a jeśli nawet są, to czym patrzymy w górę, wyżej, idziemy w hierarchii, no to panowie wolą w męskim gronie załatwiać różne sprawy. Także na samych szczytach partyjnych nie ma żadnej kobiety. Ale nie jest to zabronione. Dobra, to zajmijmy się dzisiejszymi tematami, które przygotowałeś dla nas, czyli chińska spółka kolejowa. I dlaczego jest pod lupą Unii Europejskiej? Co tu się wydarzyło? No, ciekawe się dzieją rzeczy na linii Unia Europejska-Chiny. Postaram się tak przekrojowo na ten temat powiedzieć. Komisja Europejska wybrała właśnie spółkę zależną CRC, to jest Qingdao Xinfang Locomotive, jako pierwszy przypadek testowy w ramach nowego rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych. I to rozporządzenie weszło zaledwie pół roku temu. To tak zwany Anti-Coercion Instrument, w skrócie ACI. I co ono oznacza?
jakbyś mógł określić, o co w tym chodzi? Bo na razie to... Dobrze, tak, po pierwsze tak, co to jest w ogóle subsydium zagraniczne? Tak. Tak, to jest wkład finansowy wnoszony pośrednio lub bezpośrednio przez kraj spoza Unii Europejskiej. Tam wyłączone są wybrane przedsiębiorstwa lub branże przynoszące korzyści przedsiębiorstwu prowadzącego działalność gospodarczą w UE. Tak jest napisane na stronie Unii Europejskiej. I subsydia zagraniczne mogą sprawiać, że ich odbiorcy uzyskają nieuczciwą przewagę przy zakupie firm lub otrzymywania zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Także tacy odbiorcy subsydiów zagranicznych mogą wypierać z rynków firmy niesubsydiowane, hamować innowacje oraz negatywnie wpływać na jakość i ofertę produktów i usług konsumenckich. No i o co chodzi w ogóle? Dlaczego ten przypadek? Co to jest ta firma CRC? Ona jest firmą, która zajmuje się budową czy sprzedażą taborów, pociągów i tak dalej, generalnie spółką zajmującą się koleją i sprzedażą sprzętu z tym związaną. I Bułgaria właśnie modernizuje swoją sieć i potrzebuje lepszej infrastruktury kolejowej i transportu publicznego. I CRC wróciło z bardzo dobrą ofertą. Był przetarg ogłoszony we wrześniu i bułgarski rząd szacował, że to wartość zamówienia to będzie gdzieś 620 milionów euro, no a Chińczycy przyszli z ofertą 300 milionów euro. O, to czemu nie brać? Tak, nie? Tak. I to aczkolwiek brzmi troszeczkę podejrzanie, z czego są zrobione te wagony z tektury. Zgadza się, znaczy w ramach zamówienia ma być 20 sztuk taboru, także 15-letnie utrzymanie i szkolenie personelu. Także ta modernizacja bułgarskiej... Dumpingowa troszeczkę chyba ta cena, nie? Tak, nie wiemy, kto był jeszcze innym konkurentem, ale z czego czytałem, to inny konkurent, który miał konkurować z tymi Chińczykami, to miał ofertę podobną do tej, którą wyliczyli Bułgarzy. Także coś jest nie tak, więc Unia Europejska, biorąc pod uwagę, że to jest propozycja tam powyżej 250 milionów euro, zdecydowała, że wezmą to pod lupę, czy czasem to nie jest jakoś subsydiowane, bo ta cena jest trochę dziwna, tak? I podejrzewane jest to, no, tak zresztą można przeczytać w oświadczeniu Komisji Europejskiej, że wstępne ustalenia wskazują, że istnieją wystarczające przesłanki, że spółce tej przyznano dotację zagraniczną zakłócającą rynek wewnętrzny, znaczy rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, oczywiście. Unia Europejska ma czas do 2 lipca, żeby podjąć decyzję w tej sprawie, więc no, czekamy, co się wydarzy. Chińczycy na razie powiedzieli, że są zaniepokojeni zapowiedziami Komisji Europejskiej w sprawie śledztwa w tej sprawie i oni mają nadzieję, że to zostanie jednak w ramach tam dialogu i konsultacji, decyzja zostanie zmieniona albo ta spółka będzie mogła realizować ten przetarg w Bułgarii. No, Chińczycy w ten sposób będą chcieli chyba zrobić to samo. Ja nie pamiętam już dokładnie tej sytuacji, więc jeżeli dobrze pamiętasz, to mnie popraw, ale czy nie było tak, że przed Euro 2012 do Polski weszła jakaś chińska firma, która też wygrała przetargi na budowę autostrad i te kwoty też były jakoś zdecydowanie poniżej tych cen, które oferowały inne firmy, bo to ma być na zasadzie takiego wytrychu, żeby wejść na rynek, więc się subsydiuje. Ta firma się urządza na rynku i później może coraz lepiej konkurować i się coraz bardziej rozpychać. I czy tu nie mamy do czynienia dokładnie z takim samym tematem, tylko jeżeli chodzi o kolej? Tak jest, zdecydowanie. To jest podobna zasada działania. Tak samo mówi się o samochodach elektrycznych. Tak? Że Chińczycy chcą wysłać nam samochody poniżej tak jakby ceny, no może nie poniżej ceny produkcji, ale w takich cenach, żeby one mogły
się zadomowić na rynku i później coraz bardziej rozpychać, tak? Tak, Czy to jest taki mechanizm, w jakim działają Chińczycy, chiński rząd, że wchodzą, oferując zawsze coś w super cenie i później stopniowo podwyższają? To są różne metody handlu, tak, ale to jest jedna z nich, tak, że po prostu my wchodzimy z najlepszą ofertę, dlatego że po prostu tym firmom rząd dosypuje kasy i mogą konkurować między sobą. Rząd czy władze prowincji, bo to różnie wygląda. Aha, bo to może być, że nie ogólnokrajowym, tylko jakaś prowincja chce zaistnieć. Bo to też jest tak, że prowincje konkurują też między sobą. Także to nie jest wszystko tak, że góra rządzi. Dużo wolności takiej, powiedzmy, w działaniu mają prowincje. No bo w sumie taka prowincja to też jest czasem kilkadziesiąt milionów, kilkaset milionów ludzi, to tak jak u nas kraje. Tak. No zresztą to miasta to są tam jak kraje, tak? Tak, dokładnie. Powiedz mi, czy kojarzysz jeszcze może inne takie działanie, bo ja wymieniłem autostrady, był temat w Polsce, teraz kolej w Bułgarii, czy gdzieś świta ci w Europie, gdzie chcieli wejść w ten sposób. Chyba jest temat portów w Niemczech, w Holandii, jakieś tam wykupują porty, czy części, udziały w portach. Jak to wygląda? Zresztą jest po polskim podwórku też port w Gdyni. Trwa przetarg na zakup tam części dodatkowej miejsca w tym porcie. No i są tam 3 chyba firmy w tym przetargu, z czego 2 mają chińskie powiązania, a jedno jest tam chyba filipińsko-amerykańska jakaś spółka. No i tak sprawa jest cały czas przekładana. Jest tak, nikt nie może, to ja już słyszę tak gdzieś od 2-3 lat na ten temat. Jest tak przekładane, że to teraz było wybory, to później, to ktoś inny zdecyduje i tak dalej. Nie chcą rozstrzygać tego przetargu, bo boją się, że dostanie się duża część portu w ręce Chin? O to chodzi? Że nawet jakaś część, gdyby się dostała, tak, to już też budzi obawy bezpieczeństwa, dlatego że przypuśćmy, gdyby doszło do wojny na naszym terenie, na naszym terytorium, to wojska amerykańskie mogły, czy niemieckie, czy w ogóle Unii Europejskiej przesyłać część zaopatrzenia przez porty. Tak? I budzi to obawy, że no dobra, to byłoby śledzone, a co tam jest, tak? Z portów chińskich prawdopodobnie, znaczy może tak być, tak? Ja bym tu wrzucił jeszcze element, którego może wielu widzów nie wie, natomiast popraw mnie, jeżeli źle pamiętam, Amsterdam czy Rotterdam, nie pamiętam, i chińska policja w portach. Jest jakiś taki temat, że tam tak jakby się tworzy taka chińska enklawa i oni sobie tworzą własne... Znaczy to jest taka organizacja Safeguard Defender napisała raport na temat de facto nielegalnych chińskich policji w różnych państwach na świecie. Czy tam była Holandia? Nie pamiętam, myślę, że tak, bo było wiele tych miejsc. Nie chcę teraz strzelać, ale to nie było, nie wiem, 5 czy 10, tylko typu, nie wiem, 50-60 w różnych państwach, które de facto nie są policjami, ale dla władz chińskich trochę pełnią taką funkcję. Więc te osoby, które są tam zatrudnione, to mają się zajmować tak jakby, znaczy szpiegami to też nie są, ale po prostu są taką, powiedzmy, bojówką policyjną za granicą. Więc badane są te sprawy. Jak wyszedł ten raport, to zaczęły rządy państw zaczęły pytać, a co to jest? Co wy tu robicie, nie? Zaczęli mówić, że to są chyba jakaś taka pomoc dla Chińczyków, jakaś taka zagraniczna, jako taka trochę konsularna, ale to nie konsulat, tak, jakoś tak to wyglądało. To tłumaczenie chińskie. No to myślę, że te inwestycje w Europie to też jest niezwykle ciekawy temat. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcielibyście usłyszeć, bo Łukasz pewnie ma 3 tony materiałów na ten temat. To mógłby być bardzo... Polska, jak w naszym regionie, jak na zachodzie, jak te inwestycje wyglądają, gdzie inwestują najwięcej. No chyba nie będzie zaskoczeniem, że w naszym regionie to Węgry
wiodą prym, jeśli chodzi o Czyli to jest przyjmowanie. znowu temat na kilka kolejnych odcinków. Zadawajcie pytania dotyczące tego też w komentarzach, spróbujemy je jakoś obrobić, a jeżeli będzie temat wyjątkowo rozbudowany, no to poświęcić temu większą część odcinka przyszłego lub któregoś z przyszłych. Natomiast chciałbym przejść, bo mamy już 20 minutę, do kolejnego niezwykle interesującego tematu, czyli wyciek tajnych dokumentów chińskiego przedsiębiorstwa zajmującego się szpiegostwem cyfrowym. Czyli ktoś przeszpiegował firmę szpiegującą i wykradł jej rzeczy? No tak, Mateusz pisał do mnie na Twitterze, bo tam ktoś wrzucił. To ja znalazłem temat. Mateusz, tak. I Mateusz znalazł mi temat i pyta, czy będzie w niedzielę. Mówię, będzie. Tak. Poczytam i dowiem się. Spytałeś, czy to ktoś przeszpiegował firmę szpiegującą. Nie wiemy, skąd są te informacje. Niektórzy mówią, że to może któryś pracownik firmy wrzucił na GitHuba te informacje. Co to jest GitHub? No, generalnie takie repozytorium, gdzie wrzuca się kod, można by powiedzieć, ale można wrzucać też inne informacje, nie? Po prostu jakby taka powiedzmy dysk jakby. I ten chiński dostawca nazywa się Aisun, no jako tam w mandaryńskim się nazywa Angxun po prostu i okazało się, że miał hakerów do wynajęcia i dysponowali też zbiorem programów szpiegujących. Ta firma miała hakerów do wynajęcia, świadczyła usługi szpiegowskie. Tak. Komercyjnie. Tak. No i niektóre z tych funkcji tam oprogramowania, które oni też sprzedawali, obejmowały uzyskiwanie adresów e-mail, numerów telefonów, monitorowanie w czasie rzeczywistym tego, co robią, publikowanie tweetów w jego imieniu, bo twierdzi się, że zhakowali konta na platformie Twitter czy X teraz. I nawet jeśli ktoś posiada uwierzytelnienie dwuskładnikowe, to oni też jakoś to przechodzili, więc też udawało im się dostać do skrzynek. Firma Kozak, a jednak na każdego kozaka znajdzie się większy kozak. Tak jest, ale co ciekawe, okazało się, że oni współpracują z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, czyli chińską, powiedzmy, agencją wywiadu. I to ministerstwo podsyłały im informacje, bo tam też umieszczono rozmowy z czatów, tak, że byśmy coś tam chcieli, tak, czy to się da, albo ile to kosztuje i tak dalej, czy da się to zrobić i tak dalej. Także tam były takie sumy typu za jakąś tam informację 200 000 juanów, tak, czyli 100 000 jakieś tam ponad złoty przykładowo za informację, więc firma sobie dobrze prosperowała pewnie. Analitycy mówią, że to jest jeden z najważniejszych wycieków, jaki kiedykolwiek powiązano z firmą podejrzaną o świadczenie usług cyberbezpieczeństwa. W tym przypadku to nawet nie cyberbezpieczeństwa, tylko bardziej cyberhakowania. Ja nawet nie wiedziałem, jaką ja perełkę znalazłem w takim razie. Tak. Jest sporo tego materiału, także gdyby ktoś szukał, to po prostu wpiszcie sobie Aisun i powinniście znaleźć tam, że hacking albo coś takiego. I teraz w związku z takim wyciekiem, jeżeli to była firma powiązana jakoś z chińskim rządem, tak? Bo to, jeżeli dobrze rozumiem, to tak to jest. Co się stanie z taką firmą? W sensie... czytałem, co się tam działo z firmą. Podobno funkcjonuje cały czas normalnie. Miało być jakieś oświadczenie firmy, na razie nie ma, więc... Czy osoba, która miała wydać to oświadczenie, pracuje, czy znikła? Tego nie wiem, ale w każdym razie był taki artykuł na ten temat, że jednego dnia chyba strona nie działała, po prostu wyłączyli, żeby tu nikt nie wchodził. Jak ja sprawdzałem później, to już działała, więc można było sobie normalnie wejść na stronę tego dostawcy chińskiego, więc jakby życie idzie dalej, oni udają, że nie ma tematu. Tak? To ja zapytam teraz tak bardziej poważnie, czy Chińczycy mają dużo takich firm? Jak Chińczycy w tej globalnej sieci hakersko-szpiegowskiej są w tym momencie klasyfikowani?
Czy to jest naprawdę najwyższa półka, czy trochę im brakuje, czy cały świat się obawia chińskich szpiegów, takiego hakerskiego włamania, wykradania danych i tak dalej? Jak to wygląda? To jeśli na przykład spojrzymy na to, co mówi dyrektor FBI, Mhm. ostatnio też się wypowiadał na temat właśnie tego hakowania i cyberszpiegostwa chińskiego, to powiedział, że Chińczycy są bardzo mocni i non-stop praktycznie mają są ataki ze strony, oczywiście to nikt nie powie wprost, że to Chińczycy, tak, tylko że to jest prawdopodobnie Chiny. Mhm. Bo można to zweryfikować po sposobie ataku albo jakiś kodzie, który jest napisany, tak? Da się to weryfikować w ten sposób. To już eksperci od cyberbezpieczeństwa wiedzą, że widzę, że to jest podobny atak, jak mieliśmy na przykład, nie wiem, 2 lata temu, tak? Okay. Poznaję, tak? To jest ta grupa, tak? Mhm. Chińska, więc nie wiemy, jakie tam firmy i tak dalej, tylko to się tam nazywa jakimiś różnymi nazwy grup są usystematyzowane, więc oni są bardzo mocni i dużo działają, zdecydowanie, tak. I jeszcze dodatkowa kwestia jest taka, że wszystkie firmy chińskie, no to mają obowiązek, jeśli ktoś przyjdzie z tego Ministerstwa Bezpieczeństwa, czy generalnie od władz chińskich, to muszą ujawniać informacje, które tam o swoich kontrahentach i tak dalej. Tak. Także to nie jest tak, że jest jakieś RODO albo coś, że nie możemy, że my mamy swoje zasady. Nie no, RODO jest, tylko nie obowiązuje rządu. No tak, przykład. Także Chińczycy sobie bardzo dobrze radzą. Chińczycy, Korea Północna to też jest w ogóle ciekawy temat, że Koreańczycy z północy sobie fajnie radzą. Ale jeszcze z tego tematu, bo kilka zapisów czatów odnosiła się do NATO, że próbowano jakoś hakować serwery czy konta różnych ludzi, którzy współpracują z Sojuszem Północnoatlantyckim. No ale wygląda na to, że nie udało się to, bo jakby z tych czatów nie wynika, że był to udany włam, czyli bezpieczeństwo, jeśli eksperci natowscy są na razie lepsi niż hakerzy chińscy, powiedzmy, może ci akurat, tak, nie wiadomo jak inni. To ja dorzucę informację, którą mówiliśmy raz, że wczoraj troszeczkę na globalu, jeżeli chodzi o Nvidię i dostawę procesorów do rozwoju AI, ale z miesiąc temu mieliśmy informację o takim wyścigu zbrojeń w szyfrowaniu i deszyfrowywaniu, rozszyfrowywaniu, odmieniamy szyfrowanie przez wszystkie przypadki, za pomocą komputerów kwantowych, że na razie to jest dopiero w powijakach, natomiast postępy są robione są po stronie amerykańskiej, ale też chińskiej i ten kraj, który pierwszy skonstruuje komputer kwantowy, który będzie w stanie działać i podawać wyniki, bo to chodzi chyba o dokładność wyników, teraz już dokładnie nie pamiętam, będzie w stanie złamać większość szyfrów. Więc w tym momencie jest teraz wyścig między głównie USA a Chinami, kto stworzy pierwszy ten komputer, bo raz, że sam będzie w stanie zabezpieczyć swoje dane, a 2 będzie w stanie złamać wszystkie dane innych komputerów w tym momencie, gdyż prędkości komputerów kwantowych będą ileś rzędów wyższe niż to, co obecnie mamy. Potrzeba procesorów. Potrzeba procesorów i tu właśnie pytanie uzupełniające do Ciebie, jak Chińczycy sobie radzą z tymi tematami procesorów i komputerów kwantowych? Czy wiesz coś na ten temat? Jeśli o te komputery kwantowe, to nie znam dokładnie szczegółów, wiem, że pracują nad nimi, tak, ale to trudno czasami powiedzieć, tak, bo jak czyta się chińskie media, to ja mam wrażenie, że jak oni coś zrobią, to zawsze piszą, że to już jest najlepsze i już jest sukces wielki, tak, a później jak poczyta się ekspertów, co oni o tym sądzą, to mówią, no to tak do końca nie jest, albo to jest jakiś ułamek tego, co jeszcze potrzeba. Okay. Jest takie moje wrażenie, ale jeśli chodzi o same chipy czy mikroprocesory, no to
jeszcze trochę minie, zanim dogonią Zachód. Różnie się mówi, jedni mówią 5, niektórzy twierdzą, że 10. Jakby widać na pewno, że zacieśnia się. Lat, tak? 10 lat. Tak, 10, że zacieśnia się nad nimi taka pętla amerykańsko, powiedzmy, no ale głównie amerykańska, tak, ale inne państwa też razem z Amerykanami utrudniają dostęp im do sprzętu i do różnych mikroprocesorów. Czy to właśnie sprzętu do budowy, czy już gotowych produktów, czy jakichś części, komponentów. Tak? Boją się właśnie zagrożenia takiego, że później oni będą to wykorzystać w różnych celach, które też niekoniecznie są dobre, czy chociażby też w przemyśle zbrojeniowym. Okej. Myślę, że to mamy omówione. Ja jeszcze może jedną tylko powiem ciekawostkę, którą jeszcze znalazłem, bo zastanawiałem się, ile tacy hakerzy w tej firmie zarabiają i w ogóle wyciekła tam też informacja o zarobkach. No to ja jestem niezmiernie zainteresowany. Mnie trochę to zdziwiło, bo wyciekła ta lista pracowników i nie licząc kadry kierowniczej czy tam wyższego szczebla, to średnia pensja wynosiła tam niecałe 8,000 juanów, czyli tam po opodatkowaniu to jest jakieś $1000. Także to nie było jakieś duże pieniądze. A może to jest tak, że to jest pensja stała, a zdobywasz umiejętności takie, że sobie sam możesz później dorobić, wiesz? Tak, chyba że coś tam pod stołem jest, a to jest podstawa, tak? Ale z tej listy płac wynikała tylko taka kwota. Być może jest taka szansa, że właśnie, że coś tam jest z boku, że to są jacyś informatycy, sobie siedzą, albo nawet inżynierzy, ale tak, to może tak być, tak jak mówisz. No, tak też coś tak czuję. No tak, jak masz umiejętności takie i masz dostęp do sprzętu, to ja myślę, że o te pieniążki to chyba troszczyć się za bardzo nie musisz, ogarniesz sobie w ten lub inny sposób. Przejdźmy do następnego tematu. Monachijska Konwencja Bezpieczeństwa. Konferencja Bezpieczeństwa. Co to jest i co robiły na niej Chiny? To jak to mówią o monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, to jest taki speed dating dla dyplomatów. Czyli po minutce i następny, tak? Tak, no przyjeżdżają dyplomaci z całego świata, no oczywiście nie tylko dyplomaci, no to zależy kto i dane państwo wyśle, ale głównie to są ministrowie spraw zagranicznych i to spotkanie odbywa się co roku właśnie w Monachium, więc to jest cykliczna impreza. Podoba mi się to określenie speed dating dla tych polityków. Tak, to chyba Blinken to tak powiedział, tak mi się wydaje, już nie pamiętam, właśnie podczas konferencji, bo słuchałem części wystąpień i on to tak nazwał. I czy w Europie to jest chyba jedyna taka duża konferencja, gdzie przyjeżdża cały świat dyplomatyczny i rozmawia głównie o przyszłości Europy, tak, bo to patrz, jeśli to się dzieje w Europie, ale oczywiście nie da się oderwać Europy od reszty świata. W Azji też jest taka konferencja bezpieczeństwa, ona tam się odbywa w Shangri-La, w hotelu Shangri-La w Singapurze. Także jest też taka. Rozmawiają, przynajmniej ja mam takie doświadczenia i tam też warto słuchać, co się dzieje. W tym roku pewnie też będzie, więc jak będzie europejscy dyplomaci jadą do Shangri-La i tam jeżdżą, ale w mniejszym stopniu. Przynajmniej tak obserwuję, że to. A polscy? W tamtym roku chyba nikt nie był. Właśnie. Chyba w tamtym roku nikt nie był, ale myślę, że teraz to Sikorski to będzie jeździł. Tak. Takie mam przeczucie, że pojedzie, ale zobaczymy. W każdym razie nasz szanowny minister spraw zagranicznych Chin, Wang Yi, spotkał się z 10 różnymi przedstawicielami państwowymi. Między innymi to był prezydent Serbii, oczywiście spotkał się z kanclerzem Olafem Scholzem, bo to jest zresztą gospodarz kraju, tam się spotkał też z szefową Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, spotkał się z ministrami spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i Francji.
No a o czym chciałbym więcej powiedzieć? A oczywiście spotkał się też z Blinkenem, sekretarzem stanu USA. I o czym chciałbym troszkę może więcej powiedzieć, no to dwóch rzeczach. Jedno to, że spotkał się też z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, co jest ciekawe, z Dmytro Kulebą. I podczas tej rozmowy Wang miał obiecać konstruktywną rolę w odbudowie pokoju i posunął się nawet do stwierdzenia, że Chińczycy i Ukraińcy cieszyli się tradycyjną przyjaźnią i że Chińczycy nigdy nie zapomną pomocy Kijowa na początku ewakuacji, znaczy na początku rosyjskiej wojny, tylko że on tak nie powiedział, nie powiedział rosyjskiej wojny, tylko on tam użył słowa, że to było jakiejś sytuacji awaryjnej, nagłego wypadku. Okej, ja tylko przypomnę, że na początku konfliktu bardzo dużo Chińczyków było na terenie Ukrainy, też dużo studentów, prawda? Tak, I ukraińskie władze dosyć sprawnie zorganizowały ewakuację, współpracując z chińskimi władzami. Tak. No to było tak, że w ogóle na początku konfliktu to Chińczycy mieli, chyba sami trochę nie wiedzieli, co zrobić z tymi Chińczykami, bo najpierw był komunikat w ogóle, żeby Chińczycy w domach wywieszali chińskie flagi. I żeby to był znak dla Rosjan, że tutaj tam nie strzelajcie. Tak? A później się okazało, że w trakcie po kolejnych dniach, że jednak ta Ukraina się utrzymała, tak? To raz, a dwa, przecież Rosjanie nie patrzyli na flagi, oni strzelali na rympał często. Nie? No tak, ale bardziej chyba nawet chodziło, już jakby weszła armia, już ci żołnierze, tak, po prostu, to że tutaj Chińczycy, to tutaj nie działajmy, tak, czy coś w tym stylu. Tak, ale później to szybko zmieniono, kazali zdejmować te flagi, bo Ukraińcy się utrzymali i to wtedy źle to wyglądało, tak, że tutaj wspieramy Rosjan, tak jakby, więc no to ciekawa to była wypowiedź Kuleby, że właśnie, że podziękował za to wsparcie w ewakuacji. Czy Kuleba, czy minister? Przepraszam, Wangi. Przepraszam. I to jest ciekawe, że w ten sposób. Właśnie, czy to coś może oznaczać w takiej komunikacji dyplomatycznej chińskiej, bo wiadomo, że zawsze to są takie ogólniki i trzeba łapać takie niuanse. Czy ty z tego zniuansowanego przekazu jesteś w stanie coś wyciągnąć, albo masz jakieś przemyślenia na ten temat? Po pierwsze, Chińczycy nie używają słowa wojna. Zazwyczaj używają słowa, że jakieś tam zdarzenie, że jakaś sytuacja na Ukrainie, tak? Więc ich stanowisko wobec tego, co się dzieje na tym froncie, to w ogóle się moim zdaniem przez 2 lata nie zmieniło. Wciąż oni stoją de facto po stronie Rosjan, chociaż w przekazie mówią, że oni nie stoją po żadnej ze stron, tylko że im zależy na pokoju. Tak? Tylko że na koniec dnia przekaz jest inny. Zresztą w tym tygodniu też widziałem na Global Times, na chińskim portalu, wrzucili znowu Johna Mersheimera, który mówi, że Putin, on nie ma żadnych imperialistycznych tam pobudek, nie działa w ten sposób, a nie było żadnych na to dowodów, ale za to było bardzo dużo dowodów, że NATO chciało przejąć Ukrainę i dlatego Rosja musiała zareagować. No także jak wiecie, znowu mamy rocznicę, tak, 2 lata wojny i przekaz jest dalej kolportowany taki jak 2 lata temu. To samo. Więc ja nie widzę, żeby strona, znaczy mały gest to był taki, że po prostu spotkał się z nim, tak, z Kulebą, ale to nie jest tak gest w stylu, że my wam pomożemy. My czekamy, aż Rosjanie zdobędą więcej terytoriów, będą mieli więcej siły i wtedy będziemy siadać, my wtedy chętnie usiądziemy, ale musi siedzieć tutaj też Rosja z nami. Zresztą mówi się też o tym, że Kuleba próbował przekonać Pekin do uczestniczenia w rozmowach pokojowych, jednak te starania okazały się bezskuteczne, tak się mówi w kuluarach. Zresztą w tym samym dniu Wang Yi oznajmił na konferencji prasowej, że sytuacja jeszcze nie dojrzała do rozmów pokojowych i jednocześnie podczas tej konferencji odżegnywał się od jakiejkolwiek krytyki Rosji. Okej, czyli po stronie chińskiej raczej jest w tym momencie bez zmian i nie można nic odczytać z tych zapowiedzi. Znaczy można odczytać to, że wciąż Chiny
stoją de facto po stronie rosyjskiej w tym konflikcie. Okej. A teraz tak, nie wymieniłeś w tych speed date'ach, z tych szybkich randkach spotkania z Radosławem Sikorskim, ale takie spotkanie się odbyło. Tylko Tak jest. gdzie się odbyło i jak to wyglądało? Podobnie, tak samo odbyło się w Monachium podczas właśnie tej podczas tej konferencji i to było dokładnie w tamtym tygodniu w niedzielę. Co ciekawe, w rozmowie uczestniczył też szef BBN-u, Jacek Siewiera. Także Sikorski nie był sam, ale to zaraz wrócimy, dlaczego szef BBN-u też tam był. Najpierw zobaczmy, co nasza strona polska powiedziała, w sensie co wiemy z notatki polskiego MSZ-u. No niestety nasz MSZ jest taki ubogi, jeśli chodzi o notatki, to jest kontynuacja. Mamy mało informacji, o czym rozmawiano. U nas jest wszystko tajne. Tak, u nas jest tajne. Chińczycy trochę więcej powiedzieli, ale do tego przejdziemy. Co jest w polskiej notatce, że omówiono stan stosunków polsko-chińskich, perspektywy zakończenia wojny na Ukrainie, jak również planowaną wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Chińskiej Republice Ludowej. I do tego też później przejdę, bo myślę, że to jest dosyć ciekawy wątek. Ale to ja bym tu zatrzymał się i zapytał o te pierwsze zdanie. Omówiono, na czym stoimy w tych relacjach, tak podchodzą do siebie i mówią, lubimy się dalej, nie lubimy się, na jakiej to zasadzie jesteśmy teraz? Dobrze, to jak zobaczymy chińską notatkę, to oni mówili tak, oczywiście w skróconej formie, także stosunki chińsko-polskie stale się rozwijają, są coraz bardziej dojrzałe, odporne. I to tak się dzieje już od czasów nawiązania stosunków dyplomatycznych 75 lat temu, bo będziemy mieć w tym roku rocznicę 75 lat relacji Polska-HRL. Wang miał powiedzieć, że Polska jest liderem we współpracy Chin z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i ważnym kierunkiem dla pociągów towarowych Chiny-Europa. Także często jest wspominany właśnie wątek przesyłu towarów koleją w relacjach polsko-chińskich. I co jeszcze dalej mówił, że Chiny są gotowe wzmocnić łączność z Polską i wspólnie rozwijać wysokiej jakości współpracę w zakresie właśnie pasa i szlaku. I też są gotowe współpracować tam w ramach posiedzeń różnych komisji, bo są takie komisje do spraw gospodarki, czy Komitet Współpracy Naukowo-Technicznej Polska-Chiny. Są jakieś takie mniejsze gremia, one się spotykają, z czego co widzę, tak max 2-3 razy do roku. Nie wiemy, co z tego wynika, bo nie mam takich informacji, ale jakieś są takie spotkania na mniejszym szczeblu, żeby podtrzymać relacje. Także czyli podsumowując, jesteśmy stacją kolejową na pasie i szlaku i to koniec. Troszkę tak to wygląda, tak, że co my możemy z wami robić? No to pas i szlak, taki koniec tematu trochę, niestety. Czy nasza delegacja w takim razie zabiega o rozwój tej współpracy w jakiś sposób? Mówi, cześć, to my, pamiętacie, jesteśmy tą stacją kolejową, ale może byśmy coś jeszcze, czy raczej to jest ten poziom konstans, żeby były te stosunki, natomiast nie wiążemy długookresowo jakichś takich planów na relację polsko-chińską, żeby to rozwijać? To jest dobre pytanie, czy my na tym spotkaniu coś przygotowaliśmy, czy dopiero to był wstęp do tego, że spotkaliśmy się, ale słuchajcie, będzie nasz prezydent w czerwcu i wtedy dla was coś przygotujemy. Ja tak to odczytuję. Znaczy, mam taką nadzieję, że tak będzie. I bo z delegacją prezydenta ma nie tylko właśnie i prezydent jechać, prawdopodobnie właśnie i Sikorski pojedzie lub ktoś inny z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, więc będzie to taka prawdopodobnie mieszana delegacja, z czego co wiemy. A czy my wpakujemy tak jak Scholz prezesów firm do samolotu i z nimi polecimy? Wiadomo już coś w tej kwestii? Czy u nas tylko politycy się napić herbatki i wrócić? Czy tam są jakieś plany? Może kojarzysz? No my nie mamy też takich dużych korporacji typu Siemens, tak, czy Volkswagen. O mały samolot wynajmiemy. To mniejszy poleci, ale
Tego jeszcze nie wiem, nie? To pewnie będzie ustalane, jak to będzie wyglądało. Zazwyczaj jedzie też jakaś delegacja gospodarczo-handlowa, nazwijmy to, a jak w tym przypadku będzie, nie wiem, zobaczymy, ile tam różnych osób załadują do samolotu, przepraszam, bo generalnie to ma nie być jakaś taka jednodniowa wizyta, tylko planowana jest kilkudniowa wizyta. Więc jeśli to jest kilkudniowa, to no raczej się prezydenci nie będą spędzali ze sobą kilku dni. Tak, to nie jest tak, to wtedy rozkłada się na różnych przedstawicieli, tak? To szef może spotka się z premierem, tu szef MSZ-u z szefem MSZ-u, jak to zazwyczaj będzie, że Duda się z Xi Jinpingiem spotka, może, nie wiem jak to będzie wyglądało, może gdzieś na jakąś inną prowincję pojadą, zobaczyć gdzie więcej jest, gdzie jest szans współpracy handlowej. Znaczy ja bym tak zrobił, tak. Mamy teraz prężnie działającego ambasadora polskiego w Chinach, Jakuba Kumocha, więc no, życzę powodzenia tam w organizacji, żeby jak najwięcej rzeczy udało się zrobić. Dobra, ale wspomniałeś jeszcze o BBN-ie. Jacku się bierze, tak? Że był też wiadomo po co? Ja myślę, że on był takim właśnie łącznikiem jakby od strony prezydenta, tak, podczas tego spotkania, że dobra, on też sobie wysłuchał, tak, bo był z delegacja polska i później pewnie przekazał. Żeby ktoś nie pomylił notatek, w sensie, żeby słowo w słowo przekazać. Tak, dobra. Albo jakby już mieć kontakt z Chińczykami tam już bezpośrednio podczas tego spotkania, może w kwestiach bezpieczeństwa. Tak jest moje przeczucie. No tak, bo jak prezydent leci gdzieś do kraju, to też trzeba ustalać właśnie te kwestie bezpieczeństwa. Tak. W ogóle prezydent nasz to był 2 lata temu w Pekinie przy okazji inauguracji zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. No, wtedy spotkał się z dużą krytyką, dlatego że już były podejrzenia, że do inwazji rosyjskiej dojdzie na Ukrainę, a jak wiadomo, relacje rosyjsko-chińskie są dobre, więc był krytykowany przez wielu osób z świata zachodniego, oczywiście głównie, że podjął się takiej decyzji. No i widzę, że znowu leci. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A jeszcze wcześniej, bo to był 2022, pierwsza jego wizyta to była pod koniec 2015 roku. Czyli to będzie trzecia tak, to będzie jego trzecia wizyta. No tak, wtedy w 2015 roku to jeszcze było dużo nadziei na chińskie inwestycje. W ogóle później w 2016 roku, tam gdzieś w połowie 2016, Xi Jinping przyleciał do Polski, więc tak wszystko wyglądało, że te relacje się będą zacieśniać. Zresztą jak rozmawiam z moimi znajomymi sinologami, część z nich właśnie poszło na sinologię, bo widzieli, że tutaj się relacje polsko-chińskie rozwijają i będzie praca. Nie? Teraz trochę tak patrzą na to, że no tak trochę nie ma dla sinologów pracy, przynajmniej w Polsce na tyle, ile... To brzmi jak tytuł na okładkę, nie ma pracy dla sinologów. Nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Tak? No tak. Także przynajmniej tak słyszę tak, od różnych znajomych i tak mówią, że były duże nadzieje, tak, i niestety to tak się nie rozwinęło jak należy, jakby mogło to wyglądać. Polska ma wciąż ogromny deficyt handlowy z Chinami. Jeszcze nie mamy pełnych danych za 2023, ale też będzie deficyt na pewno, bo tam jak już patrzyli tam z połowy roku, czy nawet z 3 kwartałów, to tam znowu jakiś rekord deficytu miał być, no ale w 2022 to był gdzieś tak 54 miliardy dolarów deficytu handlowego. No tak, ale nie mamy za bardzo co wysyłać do Chin tak naprawdę. Więc ten deficyt importujemy, ale za bardzo nie eksportujemy do Chin, więc... Ale to jest problem wielu krajów, wiesz, tu Niemcy mają ten problem. Unii Europejskiej. Tak, Jak patrzyłem za 2022 rok dane, to tylko Irlandia była na plusie. Już nie patrzyłem dokładnie dlaczego, bo to jest ciekawe dlaczego w sumie Irlandia, ale oni
może mniej kupują Chińczyków, nie wiem, trudno mi powiedzieć. W każdym Wiesz razie, co, ale nie oni jest mieli tak, że w dodatki. Irlandii są duże te korporacje Zewnętrzne z takie. IT, Może. więc wiesz, może to na jakiejś zasadzie tak jest zrobione, nie wiem, szczerze Ale mówiąc. generalnie, tak jak mówiłeś, Mateusz, no to większość państw ma deficyt z Chinami, tak jakby nic nowego, tylko pytanie jakiego rzędu, tak? Bo jak my eksportujemy do Chin tam wartości około 4% miliardów dolarów, a oni nam wysyłają 46 miliardów dolarów, nie? Import. Także tak. jest ile? 12? No nie, trochę, to coś koło tego. Dobra, to myślę, że omówiliśmy wszystkie pytania. Jedna rzecz nam została. Ja tu jeszcze wrzucam adres konkurs Kremlinki. Ty podałaś 1 człon, to ja do Rymu podam Makota. Więc pierwszy człon Łukasza, nie mówię jaki, i drugi Makota, osobno napisane. To, żeby było jasne, wyrzucajcie na maila konkurskremlinki@gmail.com. Pierwsza osoba, która wyśle do nas i spełni wymagania z regulaminu konkursowego, który musimy zamieścić, niestety tak prawo w Polsce wygląda, więc przejrzyjcie sobie regulamin, dostanie od nas kubeczek. Ja z tej strony już mam wszystko. Dziękuję Ci, Łukaszu. Do zobaczenia najprawdopodobniej za 2 tygodnie, bo się wymieniamy. Tak, ja też dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Oczywiście zachęcam do zadawania pytań, komentowania. Jak zobaczycie w poprzednich odcinkach, na większość odpowiadam, więc jeśli jeszcze coś Was ciekawi, interesuje, to dawajcie znać. I mówię, tak, zapisuję sobie takie większe tematy i będziemy je omawiać w kolejnych odcinkach. Jest ważna rzecz, słuchajcie, na naszym kanale Kremlinka Show jest osobna zakładka, osobna playlista, przegląd chiński ekonomiczny i tam macie wszystkie odcinki z Łukaszem. Teraz już dobijamy gdzieś 8., 9. odcinek. Tak, już przestałem liczyć. Więc naprawdę wiele godzin świetnych informacji o Chinach. Myślę, że to będzie wkrótce jeden z takich najbardziej rozbudowanych kompendium wiedzy o Chinach na polskim YouTubie. Tak, ja też już przygotowuję listę tematów, które omawialiśmy, tak żebyśmy gdzieś to udostępnili, nie wiem, czy dla patronów, żeby oni mieli po prostu tą listę gotową, że nieruchomości to był odcinek numer 2. Nie wiem, chińska armia 3, tak? Jakie tematy omawiamy? Tak, żebyście też mieli... Wiesz co, jak będziesz miał tą listę, to można ją wrzucać w formie komentarza i będziemy przypinali pod odcinkiem każdy. I wtedy każdy, kto będzie chciał po prostu zgłębić któryś z tematów, który go zainteresuje, to nawet wpisze tytuł tego odcinka w internet i znajdzie sobie. Super. Więc rozwiązanie jest gotowe. Miłej niedzieli, trzymajcie się, do następnego. Dobrej niedzieli, do następnego, papa. Dziękujemy za obejrzenie do końca. To dzięki Wam ten kanał ma szansę się rozwijać tak jak dotychczas. Pamiętajcie, lajki, subskrypcje, komentarze pomagają nam rosnąć. Jeszcze raz dzięki, do zobaczenia.